Cześć! Witamy Was w Hiszpanii, a dokładniej w Port Ligat. Jesteśmy w miejscu, w którym żył i pracował Salvador Dalí. A to jest jego dom, który zaraz pójdziemy zwiedzić. Chodźcie z nami. Ulubionym miastem artysty było pobliskie Cadaqués. Jednak to tutaj, w Port Ligat, osiedlił się na stałe wraz ze swoją muzą Galą. Para mieszkała tutaj przez około 50 lat. Rozbudowywali posiadłość, dokupując sąsiadujące domy, łącząc je ze sobą schodami i wąskimi korytarzami. Finalnie dom składa się z 5 chat rybackich, które razem tworzą istny labirynt. Zanim wejdziemy do środka, zwróćcie uwagę na otaczające nas widoki. Czyż nie przypominają Wam one scenerii ze słynnego obrazu z zegarami? To senne i przepełnione spokojem miejsce było azylem i inspiracją dla artysty. A teraz przenosimy się do domu Dalego. Zwiedzanie odbywa się w kilkuosobowych grupach z przewodnikiem. Atmosfera jest bardzo kameralna. Wnętrze wydaje się klaustrofobiczne, a już w przedsionku wita nas dziwna instalacja, którą jest wypchany biały niedźwiedź trzymający lampę i służący jako stojak na laski. Zresztą cały dom jest wypełniony osobliwymi przedmiotami, które Dalí zbierał. Pierwszym pomieszczeniem, do którego wchodzimy, jest biblioteka. Tutaj również obecne są wypchane zwierzęta, tym razem łabędzie. Później wchodzimy na piętro do pracowni artysty. Drewniany stelaż, który widzicie na ścianie, to system, który chowa się w podłogę. Zaraz obok pracowni jest sypialnia małżonków. To tutaj 10 czerwca 1982 roku zmarła Gala i z jej śmiercią wiąże się ciekawa historia, natomiast opowiem ją później. W sypialni możemy dostrzec system luster. Miał on pozwolić Dalemu na bycie budzonym przez wschód słońca. Jest też tutaj klatka, w której trzymali kanarki. Bardzo ciekawym pomieszczeniem z niezwykłą akustyką jest pokój szeptów. No co, słychać dookoła? Tak, jakbym była w kinie. No, a jak stoisz tutaj normalnie? Czy to słychać na kamerce? Może. Niestety kamera nie zarejestrowała tego dźwięku, więc musicie tu przyjechać i usłyszeć to sami. Pewnie zauważyliście, że w każdym pomieszczeniu piszą żółte suszone rośliny. To nieśmiertelniki, ulubione kwiaty Gali. Znaleźliśmy basen. Dalí chciał prowokować, a w jego twórczości można doszukiwać się symboliki seksualnej. Chociaż sam artysta podobno był impotentem i podglądaczem, basen w tym specyficznym kształcie zupełnie nas nie dziwi. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o jego życiu, polecam Wam jego autobiografię o tytule Moje sekretne życie. Wyobraźcie sobie, że tak siedział swoimi popołudniami z kawką Salvador Dalí na różowej, plastikowej kanapie, patrząc na swój basen w kształcie cygara i 2 jajek. Czy to jest wąż? Pluszowa zabawka. Jakiś wielki znicz? Latarnia? Tam ludzik Michelin? To dla Pirelli było? No. To lubi motoryzację. Co chcesz pokazać? Grilla. I budka telefoniczna. Cóż to jest? Kochani, wyobraźcie sobie, że tutaj Salvador Dalí robił sobie kiełbaski z grilla. Albo rybki. Czasami też dzwonił. Nie będę wchodzić, bo jest zamknięty nawet. A teraz przeniesiemy się do Gaju Oliwnego.
Zobaczycie w nim instalację o nazwie Chrystus śmieci oraz panoramę okolicy. Ale co uważasz o tej instalacji? Ciekawa. Powiedz, co przed chwilą powiedziałeś. Z kupy gruzu zrobił postać. Tak wygląda. Ta łódka wygląda jak otwarta klatka piersiowa, nie? No, żebra. Jaka była geneza powstania? Ja obstawiam, że tu na początku położył łódkę i zaczęła się psuć. Potem zobaczył, że to wygląda jak żebra i że trzeba zrobić resztę. Jak uważasz? Tak na pewno było. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, bo jest naprawdę ciekawe. Jak myślicie, dlaczego zakochani zamieszkali akurat tutaj, a nie w sąsiadującym Cadaqués? Powodów było wiele. Zapewne jednym z nich były napięte relacje z ojcem oraz oburzenie, jakie wywołał związek zakochanych, bowiem Gala była już mężatką, a dodatkowo była też starsza od Dalego o 10 lat. Gala miała kontrowersyjną reputację nimfomanki, a Dali świadomie kreował swój wizerunek szaleńca. Razem tworzyli mieszankę wybuchową, zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Przed chwilą zwiedzaliśmy dom, w którym żył i pracował Salvador Dali, a teraz wezmę Was do posiadłości w miejscowości Pubol, którą Salvador kupił swojej żonie i w której miała ona pełną prywatność do tego stopnia, że on sam mógł przyjeżdżać do niej tylko na specjalne zaproszenia. W tym domu zobaczycie wnętrza, przedmioty osobiste, tam też jest pochowana Gala. Pod budynkiem jest wejście do piwnicy, którą Dali przerobił na mauzoleum, no i tam Dala spoczywa. Początkowo Dali też miał tam spoczywać, ale ostatecznie został pochowany w swoim zamku muzeum. I co bym Wam teraz chciała powiedzieć? Będziecie oglądać ten filmik, to pewnie zobaczycie na nim niebieskiego Cadillaca. Za tym Cadillaciem stoi taka niecodzienna historia, ponieważ Gala zmarła w ich domu w Portigat, ale chciała być pochowana w swoim zamku w Pubol. Ale w Hiszpanii nie można przewozić zwłok bez specjalnego pozwolenia. No i pomysłowy Dali wymyślił, że ubierze zmarłą już żonę w jej ulubioną czerwoną sukienkę, posadzi ją na tylnym siedzeniu Cadillaca i tak przewiezie ją z punktu A do punktu B. A jeżeli ktoś spyta, co się dzieje, to będzie udawał, że ona śpi. No i to się udało. I dopiero po przewiezieniu zgłosił zgon. Taka ciekawostka. Wracamy do filmiku. No to przenosimy się do miasteczka. Pubol jest malutkie i zachowało swój średniowieczny charakter. Wejście do rezydencji znajduje się przy kościółku. Kierunek zwiedzania zaczyna się na piętrze. Jednak ja najpierw odwiedziłam gęsty i tajemniczy ogród, w którym skrywają się rzeźby słoni oraz osobliwa fontanna. Przed ogrodem jest garaż, w którym stoi niebieski Cadillac. Model zachował oryginalną tapicerkę. Jego historia jest osobliwa, ale samo auto jest zjawiskowe. Zaraz obok, w pomieszczeniu numer 12, jest grobowiec Gali. By zwiedzić wnętrza zamku, z małego dziedzińca wchodzimy schodami na piętro, wprost do sali balowej, w której stoi tron Gali. Salvador, remontując i urządzając zamek, przeobraził go w surrealistyczną rezydencję, która była hołdem i wyrazem uwielbienia dla Gali. A teraz parę słów o samej Gali. Kobieta ta miała tajemniczą przeszłość, o której mało mówiła. Wiadomo, że była dobrze wyedukowaną Rosjanką z dwójką rodzeństwa, a jej imię to Elena. Jednak nie używała rodowego imienia i nazwiska. Do środowiska surrealistów wkroczyła poznając Paula Éluarda, francuskiego poetę, który został jej mężem. To on poznał ją z Salvadorem i to jego porzuciła dla malarza. Mówi się, że bez Gali Salvador nie osiągnąłby sukcesu i światowej sławy. Gala była nie tylko jego muzą, zarządzała też jego karierą oraz trzymała w ryzach jego dziwactwa, fobie i lęki. Dali uważał, że jego dzieła to ich wspólna praca, dlatego bardzo szybko zaczął podpisywać je swoim nazwiskiem i jej imieniem. Gdybyście chcieli zwiedzić Katalonię szlakiem Dalego, no to macie tak zwany trójkąt Dalego, czyli 3 miejsca, które warto odwiedzić. I tak, to jest
Dom, który widzieliście, czyli ten dom w Portligat. Później jest to zamek w Pubolu. Jako trzeci, chyba najbardziej oblegana miejscówka, to jest Teatr Muzeum w Figueras. Ja Wam go nie pokażę, ponieważ na tym wyjeździe jakoś nie złożyło się, żebym kupiła bilety, ale ja w tym zamku byłam bodajże w 2013 albo 2014, więc pokażę Wam zdjęcia, jak je odkopię w archiwum. I dlaczego podałam to w takiej kolejności? A dlatego, że w pierwszym miejscu Dali mieszkał bardzo długo, później po śmierci żony przeniósł się do domu w Pupol i końcówkę swojego życia spędził w Muzeum Zamku. Także tak chronologicznie Wam po prostu podałam. Kompletnie nie musicie w tej kolejności zwiedzać, a myślę, że najbardziej satysfakcjonującą wizytą będzie jednak ta wizyta w Figueras, bo tam jest najwięcej jego sztuki. Nawet jeżeli nie jesteście jacyś, wiecie, zakręceni na tym punkcie, to i tak będziecie, moim zdaniem, ukontentowani, jak tam wpadniecie. Także polecam bardzo. A tutaj mamy zewnętrzną elewację w Muzeum Figueras, na której są charakterystyczne chlebki, a jej szczyty zwieńczają jajka. Do muzeum wchodzimy przez część teatralną, której ściany zdobią Oscary, a na jej środku stoi instalacja z czarnym autem, w którego wnętrzu pada deszcz. Muzeum prezentuje wielkoformatowe obrazy, instalacje artystyczne, a pod naszymi nogami spoczywa sam Salvador Dali. Szczególnie zachęcam, żeby ten budynek zwiedzić z przewodnikiem, który przybliży Wam świat i ideę artysty. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zachęcamy Was do subskrypcji. A tymczasem ruszamy dalej w głąb Hiszpanii. Do zobaczenia!